Słuchajcie, mamy 29 sierpnia, wczesna godzina, jak dla nas, bo 7:20, zazwyczaj śpimy do 8. Nie, jak jedziemy rowerem, to trochę wcześniej wstajemy, nie? Nie, no o 8, tak. No, w każdym bądź razie dzisiaj ważny dzień, bo jedziemy załatwiać wizę rosyjską. Jesteśmy umówieni ze znajomą, zaraz nas zabierze autem do Almaty, a tam już potem sami tylko dojedziemy do konsulatu albo dojedziemy jakąś marszrutką. No i będziemy załatwiać, także życzcie nam powodzenia. Mieszkamy w takim hotelu, który już jest wyłączony, ponieważ jest już po sezonie, więc jest cały dla nas. Jesteśmy już w mieście. No trochę to trwało, bo jest za 5:09, ale były spore korki. W ogóle ludzie jechali na 2 pasach, auta się poustawiały w 4 pasy. Parę kilometrów to było taki podjazd. 5 metrów do przodu, zatrzymać się, parę metrów do przodu, zatrzymać się. No ale jesteśmy już w mieście, teraz idziemy na jakiś przystanek, żeby złapać busika w stronę konsulatu, ale raczej tam nie będziemy już pół godziny wcześniej, bo już jest pół godziny, za pół godziny będzie otwarte. No to nic, po prostu będziemy stać w kolejce i tyle. Tak. Jeśli będzie, może się okaże, że dzisiaj nie będzie kolejki, ale pewnie będzie. Przez 3 godziny będzie otwarte, więc chyba powinniśmy zdążyć do końca. Jesteśmy po wizycie w konsulacie, który jest za nami. Troszeczkę się od niego oddaliliśmy, jakieś 100 metrów. No i sprawa w sumie dość szybko załatwiona. Przy okienku. Tak, no, staliśmy może 20 minut na zewnątrz, 10 minut niecałe w środku, no i przy okienku parę minut. A Holendrą nie można. Jak to? Napisali, że 30 dni, tak, ale przecież 30 dni nie możecie zostać w Kazachstanie. Ale my wyjeżdżamy. Tak. To tak można. Tak można. No i mamy odbiór na 26, dzisiaj jest 29, więc... To jest tydzień wcześniej niż planowaliśmy. Myśleliśmy, że będzie trochę później, a na wizie rozpoczęcie wizy napisaliśmy na 6 październik. Nie, 6 listopada. 6 października, tak. Na 6 października, także jak odbierzemy ją 26, do wjazdu do Rosji jeszcze nam zostanie 10 dni. No więc teraz możemy wymyśleć jakiś plan, teraz co będziemy robić. Tak, teraz jak już mamy datę, mamy 2 pewne daty, które musimy być. Jedną na granicy, a jedną tu. No, na granicy można i później oczywiście. Można i później, ale tracimy dni wtedy. Bardzo dziwnie zrobione. Proszę? Dziwnie zrobione te ścieżki i chodniki. No. Co zobaczyłaś na mapie? No to już jest początek placu Republiki. To jest plac i dookoła są parki, więc jest bardzo duże miejsce. Aha. I jaki mamy plan, żeby zobaczyć plac? Żeby zobaczyć i potem pójdziemy dalej do innej części jeszcze tam. Innej części też miasta. Jest kilka ciekawych rzeczy do zobaczenia. Także zaraz zobaczymy plac Republiki. I oto i plac Republiki. To coś na kształtu placu Konstytucji w Warszawie, tylko większe i bardzo urozmaicone, ale też tak. Tak, Taka fontanny. architektura sowiecka, radziecka, wszystko symetrycznie. Co? Polało? No, potrafiło. Dookoła budowa. Tam tworzyli ścieżkę rowerową. Nie zachowano warszawskich standardów, bo był taki uskok. Jaki? Pokaż jeszcze raz. Taki. Taki? O. O kurczę.
To całkiem spory. No. To miał być ten piękny deptak. No i jest piękny, tylko że Samochody nie jadą. w przeróbce, tak? Tak, tylko przynajmniej nudność nie jest wychodzić, bo cały czas trzeba patrzeć, gdzie można. A teraz idziemy do tego sklepu, gdzie są mapy? Tak, możemy tam zobaczyć. No, za to jak zbudują, to będzie ładnie. Tak. Ostrożnie. Tu wszystko przerabiają. Całe skrzyżowania. Nie to, że jedna ulica. Tu remontują. Z tej strony również. Chyba trzeba tak iść. O, chodnik. Plan jest chyba taki, żeby tak to wyglądało. A na razie wygląda tak. Piękna cerkiew, ale jakieś takie szczęście mamy, że większość tych zabytkowych budynków jest w remoncie, bo jak byliśmy w Jerewaniu w tej najstarszej cerkwi, to ona też była w remoncie, nie? Tak, Pamiętasz? tak. No ale może, Ale widać, Tak. prawa wieżyczka jest bardzo ładna. może da się do środka wejść, może w środku nie ma remontu. Zobaczymy. Cerkiew w każdym razie jest z początku XX wieku, 1904 rok chyba. Jakiegoś znanego architektu, ale zapomniałam jak ma na imię, jak się nazywa. No, a jak coś, to tak wygląda. To jest duże zdjęcie. Centralne mecze zaznaczyłam, bo podobno jest ładny, ale nie wiem, czy może ja mogę wejść, bo zapomniałam wziąć swoją chustkę. Nie robi piorunującego wrażenia w porównaniu do tych meczetów, jakie widzieliśmy w Iranie. Fajnie, że mają tu pracować przy meczecie. Tak. No, myślę, że jeszcze warto zobaczyć te wszystkie meczety w Uzbekistanie, że one były No. ciekawe. Tutaj to nie weszliśmy. Widziałam takiego miejsca, gdzie chusty można wypożyczyć, ale patrzyliśmy przez drzwi. Nie, Bezpłatnie, ale... nie było imponująco w środku.
Stąd będziemy szukać pierwszego autobusu do bazaru, a potem jeszcze przesiadki na kolejny. A po drodze zrobić jeszcze trzeba będzie zakupy. I zjeść. I zjeść coś, tak. Bo już nie będziemy... No nie, może to już będziemy jeść kolację? Nie wiadomo. Zobaczymy, zależy co zjemy. Mamy chleb, więc jeśli coś to w domu jeszcze zjemy... Chleb na kolację. No tak, to część rzeczy na kolację będziemy mieć, bo mamy wszystkie warzywa. Więc ewentualnie coś tylko zjeść obiadowego. Jest tam dużo autobusów, więc może jakiś dla nas się znajdzie. Tam stoją po lewej stronie. Wejdę. O, ten jedzie. Ten jedzie? No zapytaj. Ludzie się zbierają. No i chyba ruszyliśmy. Jedziemy przez bazar, a potem jeszcze na jakie numery potem się trzeba pojechać? 232 i tam już dojedziemy do swojego domu. Bilet można kupić w autobusie u tej pani, która tam chodzi. No, wysiedliśmy. Teraz spróbujemy wejść w bazar, nie? To najpierw coś zjeść. Zdecydowaliśmy na 2 razy doner po 4 zł, więc nie będzie drogo, a mam nadzieję, że smacznie. Amerika